stacji Mir na wysokości prawie 3500 metrów. Tak naprawdę mi wysokościomierz pokazuje 3410 metrów. A tutaj słuchajcie, reklamówka takiego najwyższego biegu w Europie na Elbrus właśnie. Tu jest napisane, że w Europie wyżej nie biegają. Tutaj dociera kolejka linowa, ta stara, a nowa ma jeszcze jedną stację do tak zwanej Góra Baszy. Jest tu brzydko, zimno, Ale na razie idziemy wysoko. takim szlakiem, drogą szutrową, wulkaniczną. I można powiedzieć, że pogoda się nam trochę poprawiła, a pierwsze te 200 metrów podejścia w takiej mrzawce szliśmy. Teraz jest ciut lepiej, nawet wyszło słońce, przybija, no i idziemy już szukać miejsca na nocleg. I'd like to meet you. Bye bye. A chłopak nam tutaj powiedział, że jest fajne miejsce dla namiotu, bezpłatne. 5 minut drogi od baru, gdzie można pójść, załadować telefony, jakby co. Póki nie pada, szybko rozkładamy namiot. Jakby zaczęło, żeby już było gdzie rzeczy wrzucić. No i będziemy działać dalej, ale już na lekko. Tak, chyba tu. Namiocik stoi. Fajnie, bo w ładnej pogodzie się udało postawić. Bezwietrznie jeszcze było. Teraz, w tej sekundzie dosłownie. Jest trochę wiatru, ale Tak, nie dużo. tyle co Dorenda wrzuciła śpiwór i termaresta do środka i właśnie się wiatr ruszył. Ale jest cieplutko od razu Tam w środku, nie? Widzicie? To jest druga, trzecia, ostatnia. Teraz tam we mgle. I to jest ta nowa kolejka. Ona podjeżdża na 3800 metrów. Myśmy podjechali na 3500 i wyszliśmy na 3700, czyli 200 podeszliśmy i tutaj będziemy dzisiaj spać. Moglibyśmy iść spokojnie wyżej, bo jest wczesna godzina, jest dopiero 13, ale ponieważ nie mamy aklimatyzacji, a i tak 3 dni będzie kiepskiej pogody, więc rozłożymy sobie te noclegi tak każdy dzień coraz wyżej, przez to się zaaklimatyzujemy. I mówiłem, że pogoda w kratkę. Póki co świeciło słońce, a nas przegnało z jedzeniem kanapek do środka, chociaż zaczęliśmy jeszcze jeść na zewnątrz. Tam jest taki, ktoś zrobił z kamienia stolik, są 2 kamienie do siedzenia, zupełnie fajne miejsce z ładnym widokiem. No i tak siedzieliśmy, zaczęło kropić. I w ogóle nie będę pokazywał, bo nie chcę otwierać namiotu, ale pojawiła się taka wielka mgła, taka po prostu wszystko zasnuła. No, a tak się wjeżdża na lekko dla leniwych i bogatych. Tak. A my to chodzimy już po lodowcu i nie wzięliśmy raków, nie, ja nie wzięłam talerzyków do kijków. Nie wzięliśmy ochraniaczy. Ale jest brudny. Na razie jest twarde, więc... Jest brudny lodowiec, taki No, trzyma dobrze. na razie da Tak. radę. Tylko mgła, No, tylko nic nie mgła. widać. Ale pytaliśmy tu przed chwilą przewodnika grupy, że 20 minut mamy do tego Pryuta, gdzie chcemy dojść. A ten spacerek ma na celu wyjście aklimatyzacyjne. Mogliśmy siedzieć, leżeć, spać w namiotach, ale lepiej zrobić dzisiaj 400 metrów przewyższenia, bo akurat tyle od naszej bazy do tego schroniska, ostatniego już schroniska będzie. I nasza misja jeszcze ma jeden cel. Chcemy się tam rozejrzeć za jakąś platformą, żeby jutro się tam przenieść z namiotem. A tu proszę zwrócić uwagę, że na lodowcu po prostu pływają rzeki. Widzicie? Nawet ktoś zrobił mostek. No. A tu w ogóle druga rzeka dochodzi, która płynie drogą na lodowcu. A tak wygląda okolica bazy, dawnej bazy Pryut 11. Są takie beczki, w których można spać. Tutaj za moimi plecami. Kontenery, tam jest ich więcej.
Ale zobaczcie sami, że tutaj nawet byli w stanie podjechać samochodem. To jest Gaz 66. Po śniegu, no bo już też idziemy z 2 km po śniegu, ale jakoś się dało. Już pół godzinki temu sobie wstaliśmy i jakież to nasze zdziwienie, bo mamy bardzo ładną pogodę, ładną widoczność, a miało być dzisiaj zachmurzone. Nawet teraz, tutaj dokładnie za Dorendą, widać oba wierzchołki Elbrusa, wschodni i zachodni. My będziemy wchodzić na wierzchołek wschodni, który jest wyższy o 20 metrów od zachodniego. Także za mną Elbrus, a przede mną główny grzbiet Kaukazu, łącznie z Użbą, która tam mniej więcej jest. I od tego domku troszeczkę, gdzieś tam. Myślę, że jeszcze wyżej będzie ją lepiej widać. Ale jest ładnie, ciepło, wszystko nam podeschnie. Śniadanie już gotowe. Dzisiaj będzie musli. O, tu jest w tym garnuszku. A tu jeszcze tylko woda na herbatę. Dorenda próbuje znaleźć dogodne miejsce do jedzenia. Udało się? I jeszcze muszę to zrobić tak, żeby jedzenie było w słońcu. Tak Maciek poprosił. Może tak. O, może tak. Proszę. I tutaj, dokładnie pomiędzy nami, jest górna stacja nowej kolejki. I to miejsce nazywa się Garabaszy. Co znaczy, wczoraj nam gość mówił? Czarna głowa. Czarna głowa, tak. To jest na wysokości 3800 metrów. Także do tej wysokości można pojechać na kolejce. A od tej wysokości, jeśli ktoś dalej chce jechać, to jest cała stacja ratraków. Jak ktoś ma kasę, może sobie taki ratrak wynająć. Tutaj Dorenda może trochę zasłania. Zobaczcie. Tam są te ratraki. I nimi prawdopodobnie da się dojechać na siodło między dwoma wierzchołkami Elbrusa, skąd już jest bardzo blisko do szczytu. A Elbrus tutaj nie widać, jest już w chmurze. Był rano takie może 15-20 minut, gdzie się dwa wierzchołki pojawiły. A my dzisiaj chcemy dojść. Tutaj widać takie skały po lewej i prawej stronie, gdzieś na sam koniec tych skał. To jest troszkę powyżej Priud 11. Tam chcemy rozłożyć namiot i jeszcze na nogach pójść wyżej pod skały Pastuchowa. Nasza taktyka, żeby w ogóle zdobyć ten Elbrus, jest taka, żeby zrobić go wszystko o własnych siłach i żeby zrobić to też po ekonomii, żeby nie wydać na to całego nie wiadomo jakiej ilości kasy, tylko żeby to wszystko było po taniości. Ale wjechaliśmy jednak 1500 metrów. Tak, wjechaliśmy kolejką tą starą, która jest o wiele tańsza od nowej. No ale widzicie, tu już śpimy wszędzie w namiotach. Nie wydajemy kasy na te beczki, które kosztują 800 rubli. Nie są tanie. Nosimy swoje jedzenie. Nie korzystamy z ratraków. No i przez to można zrobić pewne oszczędności. Naprawiamy pałkę, czyli kijek trekkingowy. On już był zepsuty kiedyś, ja już go kiedyś naprawiłem. Tutaj jest po prostu ten element, taki plastik, on powinien być zespolony. To się rozleciało i ja go zgrzewałem na gazie. A teraz jest taki problem, że to się potrafi wyluzować i zostaje w środku kijka. Więc robimy taką z puszki Red Bulla, która tu leżała, taką podkładkę, żeby ewentualnie to zostało w środku. Teraz mam te nożyczki i tutaj powiększam dziurkę, żeby tam to wsadzić. No. A oprócz tego się zrobiło strasznie ciepło. W końcu zrobiliśmy taśmą taką lekarską na stałe, ale to teraz na kilka dni to i tak nie trzeba będzie składać, a najwyżej do podróży może jakoś to rozmontujemy. No i taka u nas sytuacja. 4100 metrów około. Właśnie się zaczął padać śnieg z deszczem, bardziej może nawet śnieg. Zrobiliśmy tu zatrzymanie, bo tutaj są miejsce, gdzie można nabrać wody. Wzięliśmy znowu 8 litrów wody mamy i to miejsce się nazywa Priud 11.
A tak naprawdę jesteśmy troszeczkę powyżej Pryuta 11, bo on jest jakieś 50 metrów w tamtą stronę. A nasz plan przewiduje teraz podejście. Tam jest taki czerwony namiot, jeśli go widać. Gdzieś w okolicy tego namiotu, może trochę wyżej, do końca skał i rozkładanie namiotu. Nie jest późno, jest chyba koło godziny 12. Teraz wam powiem dokładnie. Pół do 12. Więc spokojnie jeszcze zdążymy się schować. I tutaj z wczoraj wiemy, że mniej więcej to wygląda tak, że trochę pada, a potem się powinno zrobić 2 godziny takiego przejaśnienia i wtedy powinniśmy się udać pod skały Pastuchowa i wrócić z powrotem do namiotu. I to będzie drugi etap aklimatyzacji. Widzicie, tam jest taka przyczepka z tyłu z ławeczkami, a tylko operator i jego zastępca siedzą w kabinie, a cała reszta siedzi na zewnątrz. Oczywiście, żeby była pewność, tych ludzi nie nazywamy górołazami, tylko turystami wygodnisiami. Z pieniążkami. Dokładnie. Taka jest definicja turystów na Ratraku. Jak? Turyści wygodnisie z pieniążkami. Tak. Dorenda postanowiła, że zakłada raki. Jest tu kawałeczek w dole. A tu właśnie nas mija jakaś grupa zorganizowana z przewodnikiem. Ale my już odbijamy tutaj w tą stronę, gdzie stoją te namioty i gdzieś tam będziemy szukać miejsca, żeby się rozbić, czyli już niedaleko. Szukamy aktualnie miejsca na biwak. Przeszliśmy te skały. Było kilka platform, ale za małe na nasz namiot. Nie zmieścilibyśmy się tam. Jeśli nic nie znajdziemy dobrego, no to pozostaje nam śnieg. Ale ja mam nadzieję, patrząc tu do przodu, jeszcze te skałki się trochę ciągną. Może tam jeszcze coś będzie. No jeszcze są ewentualnie skały po prawej stronie, tam gdzie ci ludzie idą. Chwilowe przejaśnienie. Ja zrzuciłem plecak. Dorenda tam siedzi, ja idę szukać miejsca pod namioty. Na razie jest kiepsko przy tych skałach, bo jest wszystko, kurczę, albo bardzo małe platformy, albo krzywe. Chcieliśmy oszczędzić na wagę, więc nie wzięliśmy łopaty. Ale na szczęście mamy raki. Też są ostre. Więc spróbujemy tu zbudować płaskie miejsce na namiot. A jak się nie ma łopaty śnieżnej, to jeszcze można sobie radzić taką tacką. Też można nią kopać. Deską do krojenia. To jest deska do krojenia. Akurat się troszeczkę przydała. Po prostu jak tu szybko się pogoda zmienia, to jest niesamowite. Tyle co rozłożyliśmy ten namiot i patrzcie się, ile już na nim jest śniegu. Tu poszedł dosłownie w ciągu sekundy śnieg. W niektórych momentach można sobie radzić, zamiast wbijać jakieś szpilki, kombinować z kamieniami, po prostu można wbić czekan. Słuchajcie, dzieje się jakieś niesamowite zjawisko. Ja czuję, jak po mnie dosłownie przelatuje prąd. Dorenda się schowała do namiotu, tam tego nie ma. Nie wiem, czy to na moich włosach widać, ale no, dosłownie jakby iskry szły. Ja Tak. słyszałam w kapturze po prostu taki włosy mi się przyklejały do twarzy i na skórze, na ramionach i na rękach czułam takie, że prąd chodził po prostu. Ja dokładnie to samo. Jak się na przykład podnoszę, to zaczynam to czuć. A tu w namiocie nie ma, więc Jak idę w tą stronę, to jeszcze bardziej. Tak jakby mnie teraz coś kopnęło tutaj w czoło. W samą głowę. Słyszycie? Idź do namiotu, ty nie wychodź. Czy tutaj nawet na tych kijkach jakby jakieś ładunki przechodziły. To chyba nie jest groźne, no bo nie ma żadnych wyładowań. Prawdopodobnie jest przez to, że ten śnieg kropi, on ma jakieś ładunki w sobie. no ale nie wiem, co się stanie, jak siebie dotkniemy. No daj! Nie dotykaj! Nie dotykaj! Patrz jak się boi! Nie dotykaj! Nie dotykaj! Myślała, że ją kopnę 200 voltami. Kładę tą kamerę tu pod kaptur. Może to słychać. Słychać ten prąd?
Niesamowite. Taki widok z namiotu. No i tak gotujemy w śniegu. Nic nie widać w ogóle, jest prawie 8 godzina, w końcu przestało padać. Całe popołudnie był śnieg, potem deszcz. Siedzieliśmy w namiocie, trochę spaliśmy, trochę leżeliśmy, nic nie można było robić, bo byśmy się zgubili, jakbyśmy weszli. No i oczywiście bylibyśmy bardzo mokrzy. Tutaj od dołu grzeje, a od góry mrozi. Więc to będzie taki makaron z jednej strony gotowany, a z drugiej strony mrożony. Aha, no, ale Nie. do tego trzeba mieszać, nie? Tak, do tego trzeba mieszać. No. I mamy ranek trzeciego dnia akcji, czyli dzisiaj jest 4 sierpnia. Jesteśmy już trzeci dzień tutaj w górze. Dorenda poszła czesać włosy i wróciła, bo stwierdziła, że na tym wietrze się nie da tego robić. Wieje we wszystkie strony, nawet z dołu do góry. Po prostu tutaj tak czasy i te włosy tak wiszą i w ogóle niemożliwe. Całą noc i pół wczorajszego dnia było załamanie pogody. Teraz wyszło chwilę słońce, ale prognoza dalej mówi, że dzisiaj też będzie dziadowski dzień i dopiero od jutra. Decyzje są takie, że nie przenosimy się na skały Pastuchowa, bo spadło z 40 cm śniegu i byśmy musieli coś tam szukać, kopać, a tu już jesteśmy okopani, jest dobra miejscówka, więc po prostu atak szczytowy jutro o 2 w nocy robimy stąd. Będzie o godzinę dłużej niż spod skał Pastuchowa, ale idziemy na lekko, więc damy radę. No, a dzisiaj tam spróbujemy pójść po prostu tak też na lekko, żeby Tak, poznać drogę. jest 6 Siedzieć. godzina, więc mamy walkę z kuchenką. O. Jeśli uda się to zrobić śniadanie dzisiaj, to będzie dobrze na ciepło, a jak nie, to jeszcze nam zostaną 2 dni jedzenia tylko na zimno. Po prostu wszystko działa oprócz zapalniczek. Zapalniczki nie chcą się zapalać. Ja już... Ale wczoraj Maciek znalazł sposób, żeby jednak się udało. Sadził zapalniczkę do benzyny i potem zapala. No, ale czy to już dzisiaj się będzie działało, to zobaczymy. Wydaje się blisko, a to jeszcze strasznie daleko. Dlatego dzisiaj wiatr do 45 km na godzinę. Też mocno. Także atak szczytowy zdecydowanie jutro. Zresztą to za chwilę wszystko się znowu zasłoni chmurami i prawdopodobnie będzie kontynuacja opadu. Tutaj troszkę w dole mniej wieje. Ja tam stanąłem na grańce. Widzicie, namiot nam konkretnie zasypało. To, co wczoraj odkopywałem, to już na nowo jest. Ale to może i nawet nie najgorzej, bo nas nie podwiewa przez to. W słońcu ciepło, ale tego słońca jak na lekarstwo. Trzeba będzie spróbować rozpalić palnik, coś zjeść i ruszyć troszeczkę do góry. No i pogodzenie nie trwało długo. 1,5 godziny mniej więcej. Tak, widoki przez 1,5 godziny i to nie wszędzie. I znowu Ale zrobiliśmy parę ładnych zdjęć, żeby innym się wydawało, że mieliśmy cały czas piękną pogodę. i znowu siedzimy, znowu pada, No, jest 8 godzina rano. przestało wiać. No, trochę mniej wieje, ale po południu będzie jeszcze mocniej wiało. Ale za to jesteśmy po śniadanku i Zimnym. zimnym zrobiliśmy troszkę porządki, trochę Tak. remanent jedzenia, które mamy dużo w ogóle. No. Ale nie mamy ognia. Tak, jest To jest trochę kłopot, problematyczne. 3 zapalniczki nie funkcjonują, zapałki również nie chcą się palić. Jest kłopot, żeby w ogóle benzynę podpalić, więc no, jeśli wszystko pójdzie tak jak to zaplanowaliśmy, to obejdziemy się 1 dzień bez ognia. Tak. Musli jemy na zimno, zalane wodą po prostu. Wcześniej. Na kolacji też będzie musli. Mamy kanapki na obiad. Mamy- Jutro tak samo. Jeszcze jakieś batoniki, czekolady. Mamy 2 chleby, mamy, słuchajcie, konserwy 2 Tak. pasztety, Konserwy z- cebulę, paprykę, więc tak naprawdę jedynie co, to nie będziemy mieć gorącej herbaty.
ale mamy 6 czy 5,5 litra wody, więc nie musimy topić śniegu, więc Na razie. te 24 godziny bez ognia się obejdziemy, a i tak nie ma tragedii, bo dosłownie wystarczyłoby zejść może 10 minut, w dół stoi namiot, kawałek dalej stoi namiot, a pół godzinki dalej jest priód, więc, Stacja. a więc Nie no, woda jest tutaj w zasięgu pół w godziny. zasięgu jest, wszystko jest. No. Tyle, że my po prostu nie mamy własnego ognia. No. Więc poczekamy, mamy nadzieję, że prognozy sprzed 3 dni jeszcze będą ważne i że jutro będzie lepsza pogoda, to jutro będziemy atakować szczyt i potem zejdziemy i no, Jutro ma być okno pogodowe od nocy do popołudnia, nie? No, całe przedpołudnie będzie ładna pogoda, a potem też nie będzie tak źle jak teraz. Tak. Mam nadzieję, że to się uda. No. Będziemy siedzieć tutaj kolejną noc na 4200, więc ta aklimatyzacja też nam cały czas rośnie. Śpiewaj. Jeszcze będzie. Szkoda, że nie mamy gitary. Zostań z nami, to jest na leśni, z jagodami, pod tęczą nad przełęczą jest drewniany dom. Właśnie imprezujemy do muzyki Wojtka Tomaszewskiego na wysokości 4200 metrów. W deszczu. Chcieliśmy wyjść pod skałę Pastuchów, ale nie da się, bo pada. I nic nie widać. Jest mgła. Znowu jest widoczność na parę metrów, zresztą mogę wam to pokazać. Że pada, to jeszcze można powiedzieć, że no to trudno, to trzeba po prostu iść w deszczu, ale jak jest mgła i potem nie znajdziemy z powrotem namiotu, to jest gorzej. Przy kominku jest ich więcej, bo pod śniegiem z lasu brzegiem jest